Witajcie w części trzeciej mojej ukraińskiej eskapady na motocyklu. Za drobną chwilę dojedziemy do hotelu w Truskawcu oraz przemierzę pieszo miasto. Na miejscu ambasadorem mojej gościny całkiem przypadkiem stanie się pewien młody hip-hopowiec, który dużo mi opowiedział o życiu teraźniejszym na Ukrainie. Усі шляхи запутані, та я знайду вихід. Більшості продажні, навіть не цікаво. Реп вже давно не хобі. No to jedziemy z tym filmem. Dziewczyny z wózkami. Przedszkole. Widać. Pamiętajcie, że to Ukraina i czasy ciężkie. A to, co się dziś dowiecie, to relacja zwykłego Kowalskiego, a nie Lachowskiego. Więc może być zgoła inna od tego, co do tej pory słyszeliście. Ale chyba o to chodzi, o takie spojrzenie. Mimo wszystkiego zawsze z humorem. No mi tutaj chciał wejść chłopak. No wymusił mi. Jak na tak turystyczną miejscowość dojazd był, jak widać, dość szpetny w otoczeniu. Jedziemy tam, dzida. Nie wiadomo o co chodzi. Ale włączyć się zawsze można. Pomnik Matka Boska. No tak, z tym mieczem to nie wiem, czyja to matka. Tu ode mnie to jest koło 1000 kilometrów. Żeby to jeszcze 10 kilometrów, a już byłem w jakimś centrum, było fajnie, to gdzie ja będę? Na wsi? Pewnie tak. Chciałeś dziurki, to masz. Ło. Nie zdążyłem już usiąść na tym. Tak, te dziurki mijam. Dziadowsko. Co dalej? Prosto 4 km. O, jaka ładziucha jedzie. Ja pierdziucha. Ojej. Zauważcie, jak dużo nowych firm, myjni, zakładów mechaniki aut i dużo obiektów aktualnie w budowie. Ale to chyba już rzuciło się wam w oczy w poprzednich częściach. A ile jeszcze przed nami? Dziurawa, jak widzicie, jak ser. Kawałek połatany. A dalej co będzie? Jeszcze mam 6 km niby. Gdzie ta nawigacja mnie prowadzi? Na końcu się okaże, że w dupie tam mnie zaprowadziła. A nie do mojego noclegu. Ale duży budynek. A co tam jest? O co tu chodzi? To jest świeży. No to jest ciekawe. No robi wrażenie. Na mnie. To są już może te hotele tu pomału, gdzie ja jadę. No tak nie za ciekawie wyglądają. Niektóre jakieś wille. Kurde, co tam się dzieje? Co za rozmach. Stare dziadostwo i nowe. No ciekawostka. No to są właśnie takie dziwactwa. Tu jeszcze jakieś opuszczone, stare, a tam już ktoś nowe buduje. Ja nie wiem po co. Jak to najpierw te stare by ktoś wyburzył albo coś. Takie, właśnie, no to jest takie wschodnie właśnie, takie to, jakby ktoś przeżarł, przekradł. O, patrzcie, tu też jaki budynek. I trawa rośnie, opuszczony. Spójrzcie na tych. Kurde. Aż się teraz wystraszyłem, gdzie ja jadę. Już tak nie jest tak miło. Tu jest jakiś duży hotel, ale widzicie jaki ładny parking elegancki. O kurwa, jaki skuter. Szedł jak burza, ale bez kasku, bez niczego. No a po co był na skuterze kask? O, tutaj sobie milują ludzie, też jest jakieś ładne miejsce. Ale ma wydech lepszy jak ja. O, tu żołnierskie rzeczy są. Trzeba uważać. Żołnierze mogą mieć. Albo jakieś wczasy, albo coś. Tyle, no zobaczcie jakie znowu jakie apartamenty jakieś sowieckie. Znowu jakiś hotel. A ja tu w lewo mam jechać. No może to mój hotel taki tam. A tu pisze jakieś służby, to jest. Może to być jakaś policja albo coś. Never give me. Coś. No nie wiem co tam pisało. To jest jakiś chyba ośrodek taki wojskowy albo coś taki. Może być poważna sprawa. Dlatego tam był ten stróż. No,
parę uliczek widzę i będziemy u mnie w hotelu. A tak się spodziewam, że będzie brzydki, bo nie był drogi. Były po 120, a ja to 80 coś wziąłem. Ale parking zobaczyłem, jakąś bramę i tam usługa parkingowego. To mnie do tego zmusiło. Się lekko zdziwisz. Ale tutaj wszędzie to naprawdę to jest turystyczna miejscowość jak cholera. Żebym ja tu pod prąd gdzieś nie pojechał. Dziewczyny, patrzę. O, tu jaki kardynał hotel. No pięknie jest. Ale się pod górę będzie trzeba chodzić. Jakoś to zauważyć. Podobnie jak w rok temu w Żytomierzu hotel nieźle skitrali. Dokładnie był tam, gdzie się jego nie spodziewałem. No ale w Ukrainie nikt ci długo błądzić nie pozwoli. I długo jak kołek nie postoisz. Mam takie miejsce tutaj. Spa Center, Hazmin, coś. Chłopie, to jeszcze nie Dubaj. Жасмин, Hotel jakiś. Hotel tutaj. Tędy? Z tej strony. Odwrotnie? Nie, tutaj można jechać. Te... Cholera, no jedź, bo kobitka położy się w końcu na drodze, a ty nie zrozumiesz. Дорога прямо. Powinienem jechać naokoło tam? Tutaj, tak. Tam. Жасмин. Aha, no to się odwrócę. Dziękuję. Też przejadę? Dobra. Wjazd budzi obawy, ale w jakimś sensie to jedna z najtańszych opcji hotelowych. Prywatnych kwater nie brałem pod uwagę, bo wolę między ludzi jak gdzieś sam. Zapowiadało się źle, ale ostatecznie parkowałem fajnie przy Hammerze szefa pod tą wiatą. Tam z lewej na wprost. W środku, jak we wszystkich hotelach na Ukrainie, tak marmurowo. Duże ramy, lustra i małe fontanny. I o dziwo, wszędzie są duże akwaria z rybami w hotelach. Serio. Tutaj też spożywałem na następny dzień śniadanie. Ciasto, 2 parówki i jakaś kasza. Słabo, ale chyba pomylili mnie z opiekunami dzieci i dostałem z ich menu. Dobry? Bo jak podałem nazwisko, to zrozumieli, ale luz. Czekaj, muszę najpierw pokazać, czy to... O jak ładnie zarzuciła włosiem. Już mnie kokietują. Dobrze. Chyba to. Może zmian szukaj. Słucham? Czekaj. Zaraz zobaczymy. Może jeszcze... Coś pokazać bez internetu to jest ciężko. Tak, chyba. Проходь за мной. Lepiej by było na palcach pokazać. A jakieś miejsce takie jest na motor? Coś tutaj? Я у нас парковка птицы. Gdzieś tak, żeby tak fajnie stanąć? Tak bezpiecznie by Tak było. dobrze zaparkować to podstawa. A co tam po drodze robisz? На засаде. Dobry? Добрий день. Dobry? Має бути? No i akwarium. Tak. Musi być. Jedna doba, tak? Ja jedna, no. Tak dalej. No i tutaj przejęła mnie inna pani, no już starsza Cały ten biznes dopięliśmy w jakimś gabinecie z kozetką i nawet ciśniomierz leżał. No myślałem, że będą mnie badać. Ale obyło się bez rozbierania. Mówi pani, że śniadanie też? Хоче, ні, снідання треба окремо замовляти. A ile śniadanie ze śniadaniem? 830. 130 гривень снідання. Wtedy 900 by wyszło. То вам снідання замовляти? Зі сніданням? A Так. Ключики в номері. Віті. Wi-Fi. Оці циферки. Пароль Wi-Fi. Tak, będę miał Wi-Fi'a, że ho. Oczywiście się śmieję, nie? Ale tutaj upał, 30 parę stopni jest na dworze było, ze 35.
Ale kaloryfer oczywiście W ciepły. łazience. A jakże inaczej? Ukraina. Lodówka. Pani mi otworzyła pokój, który nikt nie mieszkał, wiadomo, był pusty. No a jak myślicie, lodówka chodziła cały czas, nawet w pustym. No i ten tekst obnaża moją głupotę, bo światełko w tej lodówce to pierwszy i ostatni raz widziałem w tym właśnie momencie. Pokoju nikt prądu nie oszczędzał. Bo ja myślałem też, że gdzieś włączyć. Gdzie tam zimno w środku? Chodzi tutaj bez przerwy. Ta Jojo, lodówka. bez przerwy. No tak wygląda pokój. Właśnie się wykąpałem, bo chcę iść na miasto, także nabrudziłem tutaj ręcznika, poszukałem i tego i tamtego. I idę coś zjeść i się napić. Później wam pokażę, jak to wygląda na zewnątrz. A więc po lekkiej zaprawie wyruszyłem na miasto w poszukiwaniu złotego trunku. Plus trzeba coś zjeść. Po kilku krokach zorientowałem się, że wszędzie naparzają agregaty prądotwórcze. Powiem szczerze, że się zdziwiłem. Myślałem, że może zimą nie ma prądu albo blisko frontu. A okazuje się, że nie ma go na całej Ukrainie. Jest tak maksymalnie 6 godzin na dobę. I to w ciągu dnia. Znalazłem dużą pizzerię. Zamówiłem małą 30-centymetrową pizzę w wersji Patriot z dopłatą dla wojska. A niech mają. Generalnie duża bez dopłat na zbrojenie kosztuje około 20 zł. Jak na nią czekałem, nabyłem kartę SIM z internetem. Młoda dziewczyna nawet mi zainstalowała ją w telefonie i aktywowała, gitara gra. Po jedzeniu, z pokoju, w którym prądu także nie było, nawet piwko lekko tylko schłodziło się w lodówce, ruszyłem z powrotem na miasto. Zauważyłem, że jest coraz więcej ludzi na ulicy. Siedzą, gadają pod wysokimi blokami, zbierają się mieszkańcy, na rozmowy, nawet stoły mieli na trawie poustawiane. No tak, bo co mają robić, prądu nie ma i tak dalej. To sprawiło, że po tym roku w takiej formie nieźle się zintegrowali ze sobą. Także wydaje mi się, że na własne oczy dostrzegłem plusy braku prądu. W piwodajni poznałem Borysława i jego znajomych, chyba tak brzmiało jego imię. No i popiwkowaliśmy, a zważywszy, że ja już byłem zaprawiony wcześniej, to tym lepiej się rozmawiało. Kompan okazał się niezwykle ciekawy, bo tworzy muzykę hip-hop, którą wam dodałem w tle tego filmu, plus jakieś takie TikToki. No taki medialny 26-latek. Ostatni rok mu został do pójścia na front, bo biorą od 27 lat. Na pytanie o prąd powiedział: nie ma. I nie będzie, pozostaje tutaj tylko się r***ać i nic więcej. Tak po tych kilku godzinach w Ukrainie to nawet pokojarzyłem fakty, bo tyle wózków popychanych i kobiet w ciąży to jeszcze nie widziałem. Pomyślałem, że nawet każdy nowy żołnierz, jak nie miał, to machnął przed frontem. Niby zabawne, ale serio coś w tym jest. Także zapraszam demografów, których słuchałem na różnych podcastach o problemie z wyludnieniem w Ukrainie, żeby to zobaczyli na własne oczy. Kilku innych późniejszych rozmówców może też w żartach powiedziało, że ten prąd to chyba specjalnie wyłączają, czy jest, czy go nie ma, żeby tego teges w domu. Dostałem też lekkie przytyki, na przykład, że u nas w Polsce to wszędzie słychać daj na piwo, a tu mam sobie poszukać takich osób, bo ich nie ma. No i prawda, nie widziałem żebractwa. Zważywszy, że u głównego sojusznika z 1 milion ludzi leży na ulicy, to tak dziwnie się na to patrzy, nieprawdaż? Справжні не знаю, хто куди, я впевнено до мети, усі шляхи запути. Jeśli chodzi o wojnę, to niby chętnie by oddali to, co stracili. I to zakończyli. Tylko zawsze zapala się lampka, bo koledzy, znajomi, każdy kogoś stracił na froncie. No i dlaczego i za co, jak efekt mizerny takiego rozejmu? No bo tak niepotrzebnie ludzi stracili w tej pseudo-kontrofensywie. Przed hotelem, do którego wracałem, kilka razy siusiać, wiadomo. Rozkręcała się impreza. Albo i z 3 naraz. Chyba górowali opiekunowie jakiejś dużej grupy dzieci, chyba jakiejś drużyny piłkarskiej. Trunki mimo sprawianej opieki wchodziły bez stresu. Później lekkie tańce. No, wolność bez paragrafów za to. No i życie. A dzieci o 23:00 zniknęły i było cicho nawet na holu. A zabawa trwała do świtu. A już o 9:00 rano, jak wychodziłem, ci faceci i kobitki, cała ekipa już była zdrowa i gotowa na wyjście z dziećmi. Mają zdrowie. Motocykl miałem pod tą wiatą z prawej strony. I tak ze względu na te imprezy obok, był całą ciemną noc pilnowany. Próbowałem się wprosić lekko w te imprezy, ale źle do tego podszedłem. O prąd po angielsku zapytałem, kiedy będzie i tak dalej. To mi takim angielskim odpowiedzieli, że lepiej było się schować ze swoimi umiejętnościami. A trzeba było po polsku. To może by
było inaczej. Szkoda, trochę z zazdrością z balkonu obserwowałem. I muzyka też była dobra. W hotelu był jeszcze taki młody menadżer, ale tylko po angielsku z nim można było pogadać. Ale sporo się wypytałem. Różne plakaty, jakieś cuda były powywieszane, to mi tłumaczył wszystkie. Na przykład taka nota, żeby używać tylko języka ukraińskiego w celu wykrycia wrogów. Bo Rosjanom słabo wychodzi mówienie po ukraińsku. W telefonie pokazał też mi grafik, kiedy będzie prąd. I jak miał być za godzinę, to był w kolorze, że może być, a nie musi, no i nie było. Prąd się pojawił dopiero rano, jak wyjeżdżałem z hotelu. Kilka słów o samej miejscowości Truskawiec, wzmiankowany po raz pierwszy w roku 1469 jako część polskich dóbr królewskich. W okresie dwudziestolecia międzywojennego w Truskawcu zbudowano 286 willi, hoteli i pensjonatów. Był najmłodszym w Polsce i bardzo modnym uzdrowiskiem. Trzykrotnie otrzymał złoty medal jako najlepsze uzdrowisko Polski. W Truskawcu pozyskiwana była także woda mineralna Naftusia. Wypoczywał tu m.in. Józef Piłsudski, gościł premier Austrii z małżonką, prezydent Estonii i prezydent Turcji. Innymi znanymi kuracjuszami byli Wincenty Witos, Eugeniusz Bodo, Adolf Dymsza, Julian Tuwim, Stanisław Witkiewicz. W czasach Związku Radzieckiego stare centrum miasta zostało obudowane wysoką zabudową. Współczesny Truskawiec jest nowoczesnym uzdrowiskiem. Cały czas też coś się tutaj buduje. Bloki mieszkalne, hotele, nic nie stoi w miejscu. Zostawiam wam ceny noclegu dla 2 dorosłych osób od poniedziałku do piątku. Jak będzie was 4 lub 5, gwarantuję, że ceny się dużo nie zmieniają. Drobne korekty po których. I tak wydaje się darmo jak na proponowany standard tego wypoczynku. Zazdroszczę wszystkim ze wschodniej flanki, że mają tak blisko. Od granicy dojedziecie w maksymalnie 2 godziny. Powiem tak, ktoś z mało zasobnym portfelem lub osoby, których nie stać na polskie wczasy w górach czy nad naszym morzem, poczują się tutaj cenowo po ludzku. I mała rada, bierzcie te drogie kwatery, bo być może drugi raz w życiu tak dobrze w tej cenie mieszkać nie będziecie. Aha, lepsze hotele mają agregaty i prąd jest zawsze na pełnej petardzie. Jak sobie przypomnę, ile za nocleg w połowie szopy w Estonii zapłaciłem, to sam się łapię za głowę. 1,5 godziny gadałem z jednym Ukraińcem, piwków napili. Wszędzie chodzą agregaty, prądu nie ma, wszystko ciemno. Tylko agregaty chodzą. No ale tak wszystko mili, ludzie fajnie, naprawdę. Się pogadało o wszystkim. Już nie wiem, ile tych piwek walnąłem tutaj. Nawet. Tu jest jakaś galeria. Ale wszystko na agregacie chodzi. I jak są te bloki tutaj różne takie, co widzicie, to za tymi blokami jest dużo takich ławek i ludzie siedzą, bo prądu nie ma. I no i tam obalają jakąś wódeczkę, coś. No takie jest ciekawe zjawisko, wam powiem. A jak jakoś tak wam przypadł do gustu ten Truskawiec, to powiem wam od razu. To jest pizdu mizdu do tego, co jeszcze u mnie na filmach zobaczycie. Wyjeżdżamy z Truskawca. Tu się kręciłem kilka godzin ostatnio do wieczora. Kobitki handlują pełno. Wszędzie, na każdym kroku ktoś coś sprzedaje. Kwiaty, tam wszystko, jajka. Tam było moje piwko z butelki. No jeszcze nie otwarto o 10. Tam wczoraj wódkę nieśli, tam zapili. Dziadek się aż dziwił, że się zatrzymałem. I kobitki, to się ludzie cieszą, jak ktoś się zatrzyma, to już jest no, super po prostu, ale się zatrzymują. Nie można powiedzieć, tak jak teraz. Na wariata nikt nie jedzie. Tak popatrzcie z prawej, kwiaciarnia przy przystanku. Tak co krok to kwiaty u nich. No, tutaj też wszędzie handlują, widzicie? No wszędzie handlują.
Te kobietki starsze, no tam do emerytury czy coś, każdy ma ciężko i do końca sobie radzi. Pierogi, wszystko co tam zrobią. Wszędzie jest targowisko i ludzi pełno wszędzie. Bez zmiłowania. No jedź chłopie. Tu jakiś autobusik taki dziwny. Chiński jaki czy jaki? Isuzu. To są wszystkie Isuzu. To są takie nowsze. Marszrutki. To jak mówiłem, że autobusem jeżdżę, to mówili o marszrutki. To ty marszrutką jeździsz. Słuchajcie, mam 4 godziny robić 200 km, także czuję tutaj w moczu, że nie jest to za fajnie. No i tu ogólnie ma padać. Z godzina 2 i koniec. Stacja była. Muszę coś do picia kupić, no i paliwo, ale to gdzieś indziej zatankuję. Chyba będą stacje. 2 litry rezerwy w razie W. W karnisterku chyba jeszcze do dziś w garażu leży. Dużo jest kwiaciarni, zauważyłem, nawet na przystankach. Muszą lubić tak kupować okolicznościowo. Czy coś w tym stylu. Te kwiaty. O, zobaczcie jaka ciężaróweczka piękna. Z hotelu tu wyjeżdża. A, to są klimaciki. Ale to się ciągle powtarzam, o tym mówię, ale tak jest. O. Tu jaki plakacik. Z żołnierzami ładnymi jak z Hollywood. No i zobaczcie, takie bloki. Trochę wymarnowane. No, jedź. Tu jakaś cerkiew będzie. Taka. Z dachem świecącym. Ale te bloki duże. I 60 metrów, bo ja prawie 3-godzinne konwersacje co najmniej miałem, albo 2. To o wszystko się pytałem. 60 metrów to takie jest minimum mieszkania tu, co tu widzicie. Tam mniejszych nie ma, ale to ja zawsze wiedziałem, bo już kiedyś, że mieszkania duże mają. O, tu zobaczcie jaki hotel. Ładny parking, o tu by mi pasowało, ten idealny jest. Ładnie zielono, parki. A więc na dziś to na tyle. A w następnym odcinku, bardziej takim filmem drogi, będziemy się wgryzać w Ukrainę, zmierzając ku tym ich wysokim górom, aby gdzieś tam odnaleźć ten ich Dubaj.